Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Zapraszamy na codzienny ekonomiczny przegląd. Dzisiaj 14 listopada. I to wszystko. W dzisiejszym zestawieniu buty filcowe, wzrost sprzedaży o 370%. Później mamy materiał, rząd podjął decyzję o zakazie importu przez Rosjan ubrań i chemii gospodarczej. Bardzo ciekawy temat. Następnie 8 milionów ludzi w Rosji wymaga opieki socjalnej. Mamy najnowsze dane. Później Kadyrow nakazał odebrać właścicielom zaniedbane działki w Groznym. Następnie Iran chce wypchnąć Rosjan z Armenii. I na koniec Rosja planuje zakopać zaledwie kilka gigaton dwutlenku węgla. Ja jeszcze, zanim przejdziemy do materiału, zapraszam do lajkowania i komentowania pod materiałami. Jeżeli oglądacie nas po raz pierwszy lub jeszcze nie zasubskrybowaliście, to bardzo prosimy o przyciśnięcie przycisk subskrybuj. Pomoże nam to w drodze do 100 000. Ciągle idziemy, ciągle jest daleko, więc każda pomoc się przyda. A ja taki mały protip wam dam. Na miejsce w dobrej restauracji czasem trzeba czekać 3 miesiące, dokładnie za kwartał walentynki, więc może trzeba zacząć o tym myśleć. Paweł, będziesz rezerwował coś? Nic nie zrozumiałem, że ja mam ciebie zaprosić. Dobrze, po programie to ustalimy, kto kogo będzie zapraszał. A teraz powiemy sobie, jak wygląda pogoda w Rosji. Jest zimno, szczególnie w Norylsku. No i możemy teraz przejść do tego, jak wyglądają waluty. No jeżeli chodzi o waluty, w miarę stabilnie, ale pozytywne informacje w tym momencie, jeżeli chodzi o dolara, poniżej 92, 91,5, euro, no euro jeszcze bardziej stabilnie, powyżej wciąż 98. A jeżeli chodzi o rynki światowe, mamy zwyżkę na Brencie, a więc prawdopodobnie Urals ma szansę znowu być powyżej 70 lub w okolicach 70. To dosyć dobre chyba informacje. Rosjanie powinni się, myślę, cieszyć, bo groziło na tym Uralsie znowuż zejście do okolic 60. Zobaczymy też, co się pojawi w tym 12 pakiecie, bo tam mamy zapowiedzi dotyczące również ropy naftowej. A ja przechodzę do materiałów dłuższych. Buty filcowe, wzrost o 370%. Kto by pomyślał, prawda? W Rosji zanotowano gwałtowny wzrost popytu na buty filcowe w trzecim kwartale tego roku. Sprzedaż tego rodzaju obuwia wzrosła dokładnie o 373%. I tak podaje służba prasowa Państwowego Systemu Etykietowania o nazwie Uczciwy Znak. Ta nazwa będzie wracała w najbliższych miesiącach, gdyż to jest taki grubszy temat, może go kiedyś omówimy. Nabywców przyciągały głównie sklepy detaliczne, które odpowiadały za 86% sprzedaży w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku. Zauważalny był również wzrost popytu na platformach internetowych, gdzie sprzedaż skoczyła o 43%. Cóż za tajemnica nagłego wzrostu zainteresowania, zapytacie, gdyż but nie jest pierwszej, nowości i świeżości modowej. Już wam tłumaczę. Produkcja butów filcowych odnotowała wzrost o 20% rok do roku, z 249 000 do 302 000 par, a w porównaniu do drugiego kwartału wzrost produkcji wyniósł o 62%, czyli rosyjskie firmy zaczęły intensywnie produkować buty filcowe. Przedsiębiorstwa z obwodów Jarosławia i Niżnego Nowogrodu są liderami w produkcji i tu jest bardzo ważny temat, mimo rosnącego popytu nie zaobserwowano wzrost cen. Z 1369 rubli w drugim kwartale zanotowaliśmy spadek do 1332 rubli w trzecim. I tu chyba zaczynacie pewnie rozumieć, dlaczego taki nagły wzrost zainteresowania tymi butami, gdyż inflacja w Rosji rośnie,
a filcoki ceny spadają. Więc no, normalne jest, że ludzie zaczęli szukać butów, na które ich stać. Wiosną rząd udzielił producentom obuwia filcowego odroczenia wszystkich rodzajów podatków i składek ubezpieczeniowych. Decyzja ta miała na celu zmniejszenie wolumenu kredytów i przekierowanie środków na zakup surowców, modernizację sprzętu lub dopłaty dla pracowników. Czyli rozumiecie, zachodnie firmy aut powyjeżdżały, Pumy, Nike, wszystkie takie. No jeszcze nie. Ale wiesz, oficjalnie się zbierają, a jak są, to są droższe, wiesz, bo z importu równoległego, no to co robi rząd? Słuchajcie, producenci filcoków, odroczymy wam podatki, odroczymy wam jakieś tam opłaty, tylko produkujcie tych butów więcej i produkujcie taniej, no bo ludzie się wkurzą. No i tak zrobili. Stąd ten niesamowity wzrost. Masz coś, Paweł, do dodania? Tak, mam coś do dodania, bo jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, czyli zapotrzebowaniu armii. No i akurat ta produkcja już w zeszłym roku była planowana, jeżeli chodzi o ten typ obuwia. No on się oczywiście sprawdza, jeżeli chodzi o błoto Ukrainy, trzeba też sobie powiedzieć. Natomiast mam też informację, która z tym koresponduje, ponieważ pamiętasz, mówiłeś o tym, że Patruszew, Mikołaj, a więc ten starszy, miał pomysł, żeby zaproponować ograniczenie importu równoległego. Tak. No i ten pomysł znalazł bezapelacyjne poparcie rosyjskiego rządu. No jakby inaczej. To dobre pomysły były, ale No myśmy też popierali, tak, żeby to i wprowadzić. Nawet widziałem, że widzowie za tym głosowali, więc chyba oni obejrzeli, zobaczyli, że tutaj ludzie są za tym. No i teraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu planuje wprowadzić zakaz, jeszcze go nie ma, ale to myślę, że lada moment, zakaz importu niektórych nieżywnościowych towarów konsumpcyjnych. Poinformował w czwartek wiceminister Wiktor Jewtuchow. Zakazy mają obejmować odzież, no to te buty też tak, chemię gospodarczą i inne produkty nieżywnościowe. No tutaj dalej nie wiemy, co jeszcze w tych nieżywnościowych wejdzie. Dzięki temu, słuchaj, w tym momencie obroty handlu detalicznego artykułami niespożywczymi tak mniej więcej szacuje się w Rosji na 25 bilionów rocznie, z czego 15 bilionów stanowi import. To jest wspaniała wiadomość. No i teraz mamy 25 taką konsumpcję ogólnie, nie? To ciachnijmy ją tam o połowę. No i teraz jest pomysł, żeby ten import przede wszystkim równoległy, no żeby był zakazany. Tak? No bo w przypadku importu zwykłego z krajów tak zwanych przyjaznych prawdopodobnie zostanie, chociaż tu też są pomysły, że jak mamy rosyjską produkcję, no to wtedy nie. Natomiast no wszystko wskazuje, że ten import równoległy zostanie zakazany, czyli to, co Rosjanom ratowało życie w 2022 roku, na co nie chciały się zgodzić kraje Unii Europejskiej, również też Stanów Zjednoczonych, żeby zakazać właśnie eksportu do Rosji, nie wiem, proszków do prania, takich produktów też często pierwszej jednak potrzeby, ale nie żywnościowych, no to Rosjanie mają teraz pomysł, że skoro Zachód tego nie wprowadził, zakazu, no to my wprowadzimy, żeby obywatele tutaj... Ja tu widzę głębszy sens i tu już mówię poważnie. Wyobraź sobie, że masz jakichś ludzi, którzy zarabiają określoną kwotę i będą coraz biedniejsi. No bo będą coraz biedniejsi. A w sklepach jest na przykład nowy, świetny but Nike, który kosztuje połowę tej pensji. Jak ich zakażesz i zostawisz tylko gumofilce i wszyscy będą mieli te gumofilce, więc ani siara nie będzie chodzić po ulicach, ani ten człowiek nie wyda więcej tych pieniędzy, no i będzie mógł więcej przeznaczyć na podatki na przykład, albo na jedzenie. Wiesz co, tutaj się mylisz, ale widzowie ocencie, czy chcecie usłyszeć naszą dyskusję, bo ja z chęcią bym z Mateuszem podyskutował w komentarzu dnia i wypunktował go, dlaczego się myli i dlaczego nie ma racji i jak się to może skończyć.
bo myślę, że mam dosyć dobre argumenty, ale musicie swoimi łapkami i swoimi komentarzami dać poparcie, że chcecie to dzisiaj jeszcze usłyszeć. A ja będę dzielnie walczył. Tak, a my sobie przechodzimy do następnej informacji dotyczącej opieki socjalnej. Tak. Słuchajcie, nowe dane. 8 milionów ludzi w Rosji wymaga opieki socjalnej. I to jest raport z Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania w Rosji. Tyle ludzi potrzebuje stałej opieki, czyli kogoś, kto by mógł w jakiś sposób pomagać w codziennym życiu. Dodatkowo w Rosji potrzebuje pomocy społecznej prawie 510 tysięcy ludzi, którzy przebywają w domu, czyli najpewniej osoby niepełnosprawne, na wózkach, bez rąk, bez nóg. Myślę, że to są dane jeszcze sprzed operacji wojskowej w Ukrainie, bo tu będzie to rosło. Natomiast aż 300 tysięcy osób jest całkowicie przykutych do łóżka i wymaga stałej opieki. Jak myślicie, jak jest z dostępnością stałej pomocy społecznej w Rosji? Chwila zastanowienia. No i jeżeli pomyśleliście, że źle, no to jest dokładnie tak, jak myślicie. Szacuje się na przykład, że około 1,2 miliona osób w Rosji cierpi na chorobę Alzheimera, a demencja dotyka jeszcze większą liczbę ludzi. Większość osób chorych na demencję mieszka u bliskich lub samotnie, czyli nie są pod specjalistyczną opieką. Wiele z osób pozostawionych jest samych sobie i nigdy nie zostaje zdiagnozowana. Pomoc społeczna, taka bezpłatna, dostępna jest tylko dla weteranów II wojny światowej, czyli ich jest coraz mniej, oraz ludzi, którzy byli jako nieletni więźniami obozów koncentracyjnych. No i dodatkowo emeryci o bardzo, bardzo niskich dochodach. Aby zakwalifikować się do bezpłatnej opieki społecznej, oprócz kategorii należy spełnić oczywiście określone warunki dochodowe, uwzględniające zarówno dochody osoby potrzebującej, jak i innych członków rodziny mieszkających z nią. Jak dobrze się domyślacie, tych warunków spełnić jest ciężko i regiony w Rosji same ustalają opłaty socjalne, bo na tą bezpłatną to mało kto może liczyć, a przykładem takich cen są kwoty w Moskwie, gdzie jest to koszt około 700-800 rubli dziennie za pakiet usług takich jak przygotowanie jedzenia, umycie i lekkie sprzątanie, czyli ktoś tam wpada na, nie wiem, 1,5 godziny i jeżeli weźmiecie sobie kalkulator, to przeliczyć łatwo można, że koszt takiej opieki to jest więcej niż najniższa krajowa miesięcznie. Więc no nie oszukujmy się, tej opieki prawie nie ma płatnej, przynajmniej większość ludzi na to nie jest stać. I system identyfikacji osób wymagających opieki jest słabo rozwinięty, co przyznaje sam rząd, i nawet połowa osób pozostaje niewidocznych dla systemu opieki społecznej. I tu się zastanawiam, bo nie ma sprecyzowanych danych, czy te 8 milionów to jest szacunkowe z 4, których nie ma widocznych w systemie, czy jest 8 widocznych w systemie, a drugie 8 jest niewidocznych, bo to wtedy jest już bardzo duży współczynnik. Rząd oczywiście zapowiada, że coś z tym zrobi, natomiast tu jest pewien zgrzyt, bo wraz z pomysłami, że coś zrobią, tymi ambitnymi planami, idzie za nimi taka mroczna postać, która niesie tablicę redukcja wydatków o 10% w przyszłym roku. Więc nie wiem, jak to połączą, natomiast myślę, że dane bardzo ciekawe i postanowiłem Wam je opowiedzieć. Dziękujemy, Mateuszu. Chciałem powiedzieć, że możecie dawać łapki w górę. Często się pytacie, kiedy? Teraz. Już teraz. Już tak. teraz. Dawajcie. Po kilku minutach. Tak. Przejdziemy sobie do Czeczenii. Dosyć ciekawa informacja. Myślę, że ona w Polsce w ogóle jakoś przeszła bez echa, a powinna. O co chodzi?
Kadyrow nakazał odebrać właścicielom zaniedbane działki i grunty w Groznym. Mieszkańcy Czeczenii, którzy nie dbają o swoje działki w Groznym, zostaną ich pozbawieni, powiedział szef Republiki Ramzan Kadyrow. Jak to wyglądało? No pan emir Kadyrow chodził sobie ulicami miasta z inspekcją razem z merem i zabierał ludziom, w tym również bardzo często Rosjanom, własności. Znaczy wyglądało tak, patrzył, tu jest coś zaniedbane lub coś mu się nie podobało i mówił tak, tą działkę zabieramy, tą możemy zostawić właścicielowi. Tą zabieramy, tą możemy zostawić. Pan mer notował, komu trzeba zabrać, komu można zostawić. No i zdaniem szefa obwodu Kadyrowa zaniedbane tereny szpecą wygląd czeczeńskiej stolicy. Kadyrow podkreślił, że mimo wszystko właściciele nie podjęli żadnych działań, aby doprowadzić je do należytego stanu od ponad dekady. I tutaj wskazał na nieodpowiedzialne podejście właścicieli i brak rozsądku doprowadziły w większości przypadków tereny do opłakanego stanu sanitarnego. Kadyrow nakazał anulować wszystkie dokumenty i według niego właściciele nie potrzebują tych terenów. No skoro nie dbają, no to nie potrzebują. Być może logika w tym jest, nie? Akurat brakuje logiki, tak. Może ich nie stać. Może trzeba im pomóc w jakiś sposób. No, i w wyniku, słuchajcie, kontroli burmistrz został poinstruowany, aby przenieść wybrane i niereprezentacyjne działki na własność Groznego i znaleźć dla nich bardziej racjonalne wykorzystanie. No i tutaj na podstawie jakich aktów ustawodawczych proponuje się przejęcie własności prywatnej, emir Kadyrow nie sprecyzował, natomiast przypomnijmy, że Czeczenia należy nadal jeszcze do Rosji i zgodnie z artykułem 35 rosyjskiej konstytucji nikt nie może być pozbawiony swojej własności bez orzeczenia prawomocnego sądu. No ale Kadyrow jest sędzią. Może sobie dać ten tytuł, albo któremuś z synów dać. Tak, on jeszcze wskazuje, że jest przekonany, że przy odpowiedniej opiece te miejsca mogą stać się całkiem atrakcyjne dla inwestorów. No i chyba wszystko jasne. No tak, ja mam na szczęście taką, pozytywną wiadomość. Kadyrow ponoć jest bez formy, więc za dużo się nie nachodził. Więc z tych działek za dużo nie zabrał. Wiesz, tego nie wiesz. Chyba że jeździł, taką lektyką go nieśli i on tak... Nie, podobno chodził, natomiast ile działek, no burmistrz i opracowują, no myślę, że oni chcą coś tam wybudować. No, i to tak z grubsza tak, że przeszedł teren i powiedział, że wszystkie są brzydkie. Wszystkie są brzydkie, tak, a tu jest ta ładna, a to też, mi się wcale, tobie się podoba? Nie. Nie, tu płot jest odmalowany, ale kolor jest brzydki, nie. Natomiast wiesz, no to też się trochę nadaje na komentarz, bo to pokazuje, w którym kierunku Czeczenia zmierza. Widzimy, co się dzieje z synami Kadyrowa. No, awanse, ordery, medale. I posady wszędzie. Mówię, awans, tak, posady, nie? A więc, no, idą w stronę monarchii, tak? Tak można by powiedzieć. Tworzą sobie własne królestwo. A więc dosyć niepokojące to powinno być dla władz centralnych, ale jak widać na razie chyba się tym nikt nie przejmuje. Mają ważniejsze rzeczy. Na przykład Iran chce wypchnąć Rosjan z Armenii, przynajmniej jeżeli chodzi o interesy gazowe. Armenia zyskała sojusznika energetycznego w postaci Iranu, który zadeklarował gotowość zwiększenia dostaw gazu do Armenii. Ambasador Iranu w Armenii, Mehdi Sobhani, podkreślił, że Iran może zwiększyć dostawy gazu nawet 3 albo i 4-krotnie w ramach programu Gaz w zamian za prąd, obowiązujący do 2030 roku. Mają taką między sobą umowę. Obecnie Armenia importuje rocznie 300 do 500 milionów metrów sześciennych gazu od Iranu, a w zamian dostarcza energię elektryczną w drugą stronę.
ważne, jednak Armenia nadal jest uzależniona od dostaw gazu z Rosji, kupując rocznie około 2,5 miliarda metrów sześciennych od Gazpromu. Czyli tu mamy 500, tam mamy 2500, więc Iran dostarcza dosyć małą część, natomiast proponuje zwiększenie dostawy gazu nawet do 2 miliardów metrów sześciennych rocznie, co pokryje 3/4 zapotrzebowania Armenii. Iran planuje również zakończenie budowy nowej linii energetycznej, co może przyczynić się do wzrostu wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami, słuchajcie, aż o 40%. Do $1 miliarda rocznie. Iran zachęca również firmy irańskie do inwestowania w Armenii. No i tu się dużo dzieje w Azji Centralnej. Widać, że Rosja nie ma siły i możliwości, aby na ten moment utrzymywać i pilnować swoich interesów. Gazprom stracił już strasznie w Europie. Jeżeli nie przypilnują teraz tematów Azji Centralnej, no to może się skończyć dużymi Bardziej stratami. Kaukaz, wiesz? Bardziej Kaukaz. No Kaukaz, no okej, dobra. No ale ogólnie cały teren Azji Środkowej, ja mówię tak już całościowo, bo wszędzie tracą, można powiedzieć. I tu nie mówimy oczywiście o jakiejś wielkiej skali, gdzie w Europie eksportowali 150-170 miliardów metrów sześciennych, a spadli na około tam 28, ale zawsze to są jakieś porażki biznesowe i nie powinni oddawać tak pola łatwo Iranowi. Ciekawe, jak ten temat rozwiążą, no bo to jednak jest pakowanie się, jak chce przejąć Iran 3/4 dostaw gazu, no to... Wiesz co, ja myślę, że to jest naturalne. Pamiętajmy jednak, że Iran jest sąsiadem Armenii, a Rosja w tym momencie nie są, znaczy no przez Dagestan, tak, i Czeczenię, w ogóle nie sąsiaduje, bo mamy Azerbejdżan, przepraszam. No tak. A więc Armenia sąsiaduje z Gruzją, z Turcją i z Iranem, a więc widzimy tutaj, że Rosjanie się nie wywiązali ze swoich zobowiązań, no bo mieli zapewniać Armenii bezpieczeństwo. Jak widzimy, Armenia przegrała ostatni konflikt z Azerbejdżanem, musiała się wycofać z okupowanych terenów. No i co? No to naturalne, że wiesz, kieruje się teraz w stronę Iranu. No gdzie ma się kierować? W stronę Turcji? Tak wiesz, tak nie za bardzo tutaj też, jeżeli chodzi o ich położenie, tak, mają jakieś możliwości. A pamiętajmy, że tutaj na pewno Turkom bliżej jest do Azerów, tak, niż do Ormian. A więc ten Iran no jest gdzieś tam jakiś neutralny i bardziej pewnie lepiej robić z nimi interesy niż z kimś innym. Ogólnie to położenie Armenii w tym miejscu to ciężka sprawa. Natomiast my sobie przejdziemy do następnej informacji, bo to jest kontynuacja tego, co Rosjanie planowali zrobić pod koniec sierpnia. Ogłosili, że są gotowi pomóc krajom azjatyckim, no tu głównie chodziło o Chiny, w zakopaniu kilku gigaton dwutlenku węgla na zasadach komercyjnych. No i tutaj według planów potencjalna objętość magazynów CO2 miała wynieść 4,6 gigaton, tak zapowiadał Igor Szpurow, szef Państwowej Komisji do Spraw Rezerw Surowców Mineralnych. I tutaj władze planowały wykorzystać wyeksploatowane jaskinie złóż ropy naftowej, gazu, soli i tak dalej. Trochę tego mają. Przypomnijmy, że według szacunków Rosniefti można by zakopać 1,7 biliona ton dwutlenku węgla, a Rosja odpowiada w tym momencie za 30% potencjalnych składowisk CO2, no i tak dalej. Dosyć ciekawy plan i dosyć ambitny. Tutaj ten dwutlenek węgla miałby być dostarczany do Rosji rurociągami lub transportowany tankowcami. No i wszystko pięknie. Tutaj sama Rosja zamierzała, że dzięki temu, ponieważ oni emitują do atmosfery rocznie 1,6 miliarda ton, no to absorpcję w lasach mają powiedzmy tam 650 milionów ton, no to by
spowodowało, żeby spadli, jeżeli chodzi o, mając możliwość właśnie zakopania tego, no tutaj ten, powiedzmy, ślad węglowy rosyjski mógłby spaść. Prace miały się zacząć już na jesieni, no ale się nie zaczęły. No wiadomo czemu. No wiadomo czemu, tak? Problemem są oczywiście finanse. Na ten moment tak gigantycznego projektu chińscy partnerzy nie chcą finansować, a banki rosyjskie nie są skłonne obecnie do finansowania tak dużych projektów. No i Tak, ale perspektywa jest, bo mają perspektywa takie jest właśnie, że być może w przyszłości, być może przyszły reżim, być może jeszcze ten. I ta perspektywa chińska jest bardzo ciekawa, tak? Czyli oni dostarczają dwutlenek węgla, no jeszcze można tam, wiesz, śmieci składować w tej Rosji, no wiele rzeczy można, myślę. No Tak. i dzięki temu Europa tutaj tam, wiesz, robi jakąś walkę. Zobacz, tutaj Chiny mogłyby dzięki Rosji pozbywać się co roku swojego problemu. A Rosja dzięki temu mogłaby się utrzymywać na powierzchni gospodarczo. No tak, dostawała finanse. Odpowiednie finanse. Później masz tyle terenu, możesz robić giga wysypisko śmieci powierzchni, nie wiem, Polski. Bo kto im zabroni? No nie, no nikt im nie zabroni. No, mogą skupywać śmieci z całego świata i jakoś przytrzymać, nie? Też jest to opcja. To jest bardzo ciekawy pomysł. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, bo myślę, że to może się rozwijać. Tak. Skończyłeś. Tak, skończyłem. To ja Was serdecznie żegnam. Dziękujemy za dotrwanie do końca i zapraszamy na nasze kolejne materiały. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć. Miłego dnia. Cześć.